Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji wynikowej dla spółki Creepyjar za pierwszy kwartał roku 2025. Po stronie spółki jak zawsze zarząd, czyli Grzegorz Piekart. Dzień dobry. I Krzysztof Kwiatek. I też jak zawsze na początku Grzegorz opowie tą część finansową, natomiast później ja przejmę produkcyjno-marketingową. Grzegorz, oddaję Ci głos. Dziękuję. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał 2025 roku, no to przede wszystkim skupialiśmy się na produkcji Startup, czyli to było jakby główne zadanie. Jeżeli chodzi o Greenhella, no to kontynuowaliśmy działania maksymalizujące sprzedaż, a od strony produkcyjnej rozpoczęliśmy pracę nad portami ostatnich brakujących dodatków na wersjach konsolowych obecnych generacji. Te dodatki to Anteater i dekoracje i dołożenie też Performance Mode, czyli takiego trybu, w którym będzie podwyższona wydajność, jeżeli chodzi o te konsole. Te prace są kontynuowane i zakładamy, że powinny być ukończone gdzieś na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Z lotu ptaka, jeżeli chodzi o same wyniki pierwszego kwartału, osiągnęliśmy 8,5 miliona złotych przychodów ze sprzedaży. To jest o 17% więcej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Sprzedaliśmy łącznie 470 tysięcy kopii brutto na naszych trzech głównych platformach, czyli PC-cie, Steamie, PlayStation i Xboxie. Jeżeli chodzi o wyniki i zyskowność, to na poziomie EBITDA osiągnęliśmy 5,2 miliona złotych EBITDA, iż to było 60% więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku i zysk netto wyniósł 5 milionów złotych i to było 51% więcej niż w ubiegłym roku w analogicznym okresie. Na koniec pierwszego kwartału mieliśmy w krótkoterminowych aktywach finansowych 80,4 miliona złotych. I też w tym ubiegłym kwartale wydaliśmy na produkcję naszych gier 3,3 miliona złotych. To jest około 200 tysięcy więcej niż w pierwszym kwartale w ubiegłym roku, także te poziomy są do siebie zbliżone. Na koniec kwartału też mieliśmy 63 osoby w zespole i to tak jak już mówimy od kilku kwartałów, ten zespół jest w miarę stabilny. Na pewno mamy obsadzone wszystkie kluczowe pozycje i tutaj żadnych znaczących ruchów nie należy się spodziewać. Wchodząc troszeczkę więcej w szczegóły, jak wspomniałem, przychody 8,5 miliona złotych i wzrost 17% w porównaniu do pierwszego kwartału zeszłego roku. No właściwie na wszystkich kluczowych naszych platformach zanotowaliśmy wzrost sprzedaży. Na PC-cie w dużej mierze to było dzięki temu, że mieliśmy bardzo dużo dni promocyjnych, również darmowy weekend na Steamie mieliśmy w tym okresie też. Dodatkowo mamy kontynuację dobrej sprzedaży, czy mieliśmy kontynuację dobrej sprzedaży na naszych dużych konsolach po dodaniu, czy po zrobieniu tych nowych wersji jeszcze w ubiegłym roku. Też pozytywnie na nasze wyniki wpłynęła premiera Coopa w wersji VR-owej realizowanej przez Incuvo, także w konsekwencji udało nam się osiągnąć wyższe przychody niż w poprzednim roku w analogicznym okresie, ale również w ostatnim kwartale, czyli też w czwartym kwartale ubiegłego roku. Bardzo nas to cieszy, biorąc pod uwagę wiek Greenhella, to, że jeszcze takie nam się udaje osiągać wyniki. Jeżeli chodzi o zyskowność, to zysk urósł na poziomie EBIT z 2,9 miliona w pierwszym kwartale zeszłego roku do 4,9 miliona w tym roku. To była pochodna dwóch rzeczy, tego wzrostu przychodów, o których już mówiłem, a dodatkowo z mniejszych kosztów, w szczególności mniejszych kosztów wynagrodzeń i to jest wynik tego, że mieliśmy mniejszy koszt związany z programem motywacyjnym niż w ubiegłym roku, a także mniej wydaliśmy na usługi obce i tutaj w szczególności to były mniejsze koszty związane z produkcją dodatków do Greenhella. Jeżeli chodzi o zysk netto, to wzrost o 51% do 5 milionów. EBITDA, jak już mówiłem, 5,2 miliona, wzrost o 60% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Rentowności na wszystkich poziomach były wyższe i wynosiły blisko 60%
I to jest wyraźnie wyżej po kilkanaście, nawet 20 blisko punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jeżeli chodzi o bilans, no to tutaj jakby nic ciekawego się nie działo. Wzrost sumy bilansowej jest przede wszystkim pochodną wzrostu aktywów trwałych, a tak naprawdę nakładów na produkcję Star Rapture, które wyniosły na koniec ubiegłego kwartału 29,9 miliona złotych. No i dodatkowo wzrost aktywów obrotowych, a w szczególności środków pieniężnych. Także te dwie wielkości złożyły się na wzrost o blisko 7 milionów aktywów razem. Po stronie pasywnej właściwie nic ciekawego się nie dzieje. Pasywa to w większości kapitał własny i to się utrzymuje już od wielu, wielu kwartałów. Jeżeli chodzi o cash flow, to tutaj te wyniki bardzo nas cieszą, bo osiągnęliśmy 6,5 miliona przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, prawie 2,5 miliona złotych więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. I tak jak już wspominałem, jeżeli chodzi o wypływy i wydatki, to te nasze nakłady na gry były zbliżone do tego, co mieliśmy w zeszłym roku. To było 3,3 miliona, niewiele więcej niż w poprzednim okresie, także w konsekwencji udało nam się dodatkowo wygenerować gotówkę w tym kwartale, co jak mówię, biorąc pod uwagę wiek Greenhella i to, gdzie jesteśmy, jest bardzo satysfakcjonującą okolicznością. Również należy tutaj przy cashflowie wspomnieć, że mamy na obecnym czasie rekomendacje zarządu i opinię Rady Nadzorczej w tym zakresie dotyczącą wypłaty dywidendy za ubiegły rok. Planowana ta wypłata, czy rekomendowana wypłata to jest 7,95 miliona złotych, czyli 11,37 złotego na jedną akcję. No i czekamy na walne zgromadzenie i decyzję walnego zgromadzenia w tym zakresie. To walne zgromadzenie jest zwołane na 5 czerwca bieżącego roku. I to by było tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie naszych wyników w pierwszym kwartale, także oddam Krzysztofowi głos, który więcej opowie o Star Rapture. Tak, dziękuję Grzegorz, więc zaczniemy od produkcji. Star Rapture, tutaj nasze plany w stosunku do tego, o czym rozmawialiśmy miesiąc temu, się nie zmieniają, więc za miesiąc kończymy builda, czyli do końca czerwca mamy termin na zrobienie builda Content Complete. Oznacza to, że zamykamy grę, jeśli chodzi o wszystkie mechaniki, o cały content, o świat i rozpoczynamy 3-miesięczny okres prac nad polishingiem, nad naprawianiem błędów, nad balansowaniem i prac nad technologią, czyli wydajnością, dopracowywaniem tej części związanej z wydajnością i z siecią. I termin na skończenie tych prac jest do końca września, bo chcielibyśmy mieć grę, która będzie już w takiej formie gotowej do wydania w październiku. Nie mamy jeszcze konkretnego okna na premierę, jeszcze nie znamy tej daty. Będziemy cały czas oczywiście obserwujemy, co się dzieje, jakie są premiery i jak już będziemy wiedzieli, to oczywiście poinformujemy o tym Państwa i graczy. Generalnie, jakbym miał podsumować ten kolejny miesiąc prac i to, że się zbliżamy do końca, to jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystko idzie dobrze. Nie pojawiają się żadne zagrożenia, które mogłyby w jakikolwiek sposób pokrzyżować te plany produkcyjne, które realizujemy. Także jesteśmy zadowoleni i z niecierpliwością czekamy na premierę gry i jak gracze ją przyjmą. Jeśli chodzi o część marketingową, to bazujemy na 3 filarach. Tutaj też działamy z tym planem, o którym rozmawialiśmy miesiąc temu. Też się w nim nic nie zmienia. Pierwszy filar to są materiały wideo, które dzielimy sobie zasady na trailerowe i pokazywanie gameplayu. Realizujemy to sukcesywnie. Wczoraj ukazał się ponad 10-minutowy materiał gameplayowy ze Star Rapture, także obserwujemy sobie
jak go przyjmują gracze. Czytamy i tutaj już gdzieś staramy się trafiać do jak najszerszej części odbiorców. Kolejnym takim ważnym etapem dla nas będą playtesty, które chcemy, żeby wydarzyły się pomiędzy tym buildem content complete a właściwą premierą gry. Oczywiście im szybciej, tym lepiej. Playtesty będą na Steamie, będą skierowane do szerokiego grona graczy. No i gdzieś ta część, jeśli chodzi o influencerów, i tutaj zarówno buildy, które gdzieś będą playtestowe, czy materiały wideo, które się pokazują i będą się pokazywały. Wszystkie oczywiście trafiają do influencerów i liczymy na to, że dzięki nim gra świadomość, czym jest Star Rapture i w ogóle, że taka gra powstaje i będzie miała premierę, będzie jak najszerzej wychodziła w rynek. I tak naprawdę w skrócie to wszystko. Jeśli chcą Państwo się dowiedzieć ciut więcej o samych feature'ach, jakie mamy w grze, to miesiąc temu mieliśmy konferencję, tam troszkę więcej opowiadałem o tym przy okazji trailera, pierwszego dużego trailera, który podsumowywał wszystkie feature'y w naszej grze. Także w związku z tym, że jesteśmy w zasadzie 4 tygodnie po tej konferencji, więc w dużym skrócie, ale jakby podsumowując jednym zdaniem, to wszystko idzie zgodnie z planem i naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni i czekamy na premierę. I zapraszamy do zadawania pytań. Kiedy planujecie rozpoczęcie prac nad Green Hellem 2? Jak to będzie wyglądać w kalendarzu wydania Early Access oraz przejścia do fulla Star Rapture? No w chwili obecnej jakby wszystkie nasze myśli są skupione, myśli i prace są skupione nad Star Rapture i Early Accessem. Więc jeszcze na razie staramy się jak najlepiej rozplanować to, co się dzieje przed premierą, no bo to jest taki najbardziej gorący okres, czyli składamy bardzo dużą grę, żeby była stabilna i dobrze się w nią grało, więc tutaj jakby nie mamy żadnych w tym momencie zasobów do prac nad Green Hellem 2, natomiast kontynuujemy nasze spotkania, w których już sobie gdzieś tam powoli układamy w głowie, jakby to mogło wyglądać. I na ten moment chyba nic więcej nie powiemy, tak? Bo jakby premiera najważniejsza, to co się wydarzy po premierze, liczymy oczywiście na to, że Star Rapture zaperformuje bardzo dobrze, więc planujemy już sobie jakieś przyszłe dodatki, ten okres taki do 1.0. I myślę, że gdzieś będziemy się w zależności od odbioru Star Rapture będziemy dokładali do tego plan produkcyjny Green Hella 2. Jednym z głównych piersów to Star Rapture jest Satisfactory. Jak oceniacie Państwo przewagi oraz słabości Star Rapture w tym zestawieniu? Myślę, że na tym etapie produktu to już nie do końca my myślimy jakby o Star Rapture w takich kategoriach porównywania się i przewag, bo generalnie celujemy w odbiorców takich gier jak Satisfactory. Oczywiście gdzieś tam naszym założeniem było to, żeby Star Rapture było w jakiś sposób przypominało to Satisfactory, tak? Żeby gracze, fani Satisfactory, oglądając materiały gameplayowe, a później już grając, no czuli, że to jest gatunek, który
który jest ich gatunkiem ulubionym. Natomiast no, na pewno są różnice, bo tutaj może nie będę mówił o słabościach ani przewagach, bo to ocenią gracze. My możemy tylko z naszej strony pomyśleć sobie o jakichś takich różnicach, czyli to, czego nie damy rady dać graczom, czyli nie damy rady na tym etapie dać graczom tak rozwiniętych fabryk i jak mają Satisfactory, dlatego że Satisfactory po pierwsze jest już od ilu lat? Na Steamie już chyba od 5, więc generalnie jakby produkcje są daleko przed nami. I tak? skupiają się jakby na tej części jakby związanej z rozwojem fabryki, natomiast my wiedzieliśmy, że nie możemy gonić, bo nie dogonimy, więc wzbogacamy naszą grę o eksplorację. Gdzieś tam dojdzie później element story, który też będzie ciągnął gracza do tej eksploracji, o walkę, czyli dodajemy obronę bazy, więc dodajemy takie elementy, których tam nie ma, kompensując w pewnym sensie to, czego tam jest więcej. Także wydaje nam się, że jest to dobry kierunek, już taki obraliśmy, po drodze modyfikowaliśmy go, gdzieś ten balans przechodził troszkę w jedną, troszkę w drugą stronę. Natomiast patrząc po tym, co się dzieje, jeśli chodzi o komentarze pod naszymi materiałami ostatnimi, to wydaje się, że jest to dobry kierunek i patrząc na komentarze graczy Star Rapture, to czekają na komentarze ze strony graczy Satisfactory, to czekają na Star Rapture z zaciekawieniem. Czy zasięgi materiału z Co-op Gameplay na ten moment są zgodne z oczekiwaniami? Jak ogólnie oceniacie zasięgi materiałów marketingowych w porównaniu z Green Hell? Znaczy na ten moment to pewnie za mało czasu minęło, żeby jeszcze jakiekolwiek podsumowania robić, bo nawet 24 godziny jeszcze nie minęły odnośnie tego materiału. Został wyświetlony tam, gdzie chcieliśmy, czyli jest na naszym kanale widoczny, jest widoczny na IGN-ie, jeżeli chodzi o takie media wprost. Jacyś influencerzy już też podnieśli ten materiał, więc to też nas cieszy. Zobaczymy, przeczekajmy jakby jeszcze parę dni, musimy zobaczyć, co się będzie działo w weekend. Zawsze tego typu materiały też z jakimś opóźnieniem są podejmowane i mamy nadzieję, że też tak będzie w tym przypadku. Także ogólnie jest w porządku, nam się ten materiał bardzo podoba i to jest w sumie może najważniejsze. Te komentarze, które widać pod tym materiałem, tam gdzie się pojawił, też są w większości, czy właściwie w całości pozytywne. Natomiast porównywanie czegokolwiek z Green Hellem na dzień dzisiejszy kompletnie nie ma sensu. Znaczy żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości niż 6 czy 7 lat temu, gdzie się pojawiały materiały z Green Hella, więc jakby nie ma na dzień dzisiejszy właściwie przełożenia pomiędzy tymi analizami. My nawet tego po prostu nie robimy. To był zupełnie inny świat, kiedy Green Hell był wydawany. Czy jakieś konkurencyjne tytuły do Star Rapture pojawiły się ostatnio na rynku? Jeżeli tak, to czy analizowali Państwo przebieg tych premier? Takich gier 1:1 my chyba w ostatnim czasie nie widzieliśmy, żeby się pojawiły. Także nie ma nic konkretnego, co można by było analizować. Czy planujecie zwiększyć zespół przy rozpoczęciu produkcji Green Hell 2, czy może będzie to swobodny przepływ pracowników pracujących przy Star Rapture? Nie planujemy zwiększać zespołu. My jakby tutaj pracujemy nad budową tego zespołu w takiej skali, jakiej on jest i tak naprawdę udoskonalamy ten zespół pod względem kompetencji. Wydaje nam się on wystarczający do tego, żebyśmy mogli pracować nad Star Rapture i powoli wchodzić w produkcję Green Hella drugiego. Jaki poziom cenowy celujecie ze Star Rapture Early Access? Ostatnio była chyba mowa o 29,99. Czy to jest aktualny plan? Na dzień dzisiejszy ciągle nie mamy ostatecznej decyzji dotyczącej ceny, natomiast zakładamy to, co już mówiliśmy wcześniej, że bazowa cena, ta headline'owa powinna być w naszej ocenie w przedziale 20 do 30
dolarów, natomiast zobaczymy, jak to docelowo będzie. Jak będziemy gotowi z ogłoszeniem, to ogłosimy to. Czy będzie możliwość wyłączenia fali ognia? W komentarzach na YouTubie takie prośby się pojawiają. Tak, myślimy na tym, to znaczy ja teraz nie będę mówił o samej fali ognia, ale generalnie o tym, że mamy z tyłu głowy opcje, które będą wyłączały przeróżne feature'y w naszej grze. Być może będzie to fala ognia, być może będą to ataki na bazę, bo też wiemy, że są gracze, którzy niekoniecznie chcą gdzieś walczyć, strzelać, tylko chcą sobie w spokoju eksplorować, budować, żeby nic ich nie niepokoiło. Także wiemy o tych wszystkich rzeczach i będziemy je adresowali. Przy czym jakby najprawdopodobniej nie na Early Access, tak? To będą rzeczy, które najpewniej pojawią się po Early Accessie. Jak oceniacie mechaniki strzelania? Czy wysokie wymagania graczy co do tego aspektu na podstawie tego, co dostarczają gry AAA, są ryzykiem dla oceny Star Rapture? Przede wszystkim uważamy, że doprowadziliśmy te mechaniki do takiego poziomu dobrego. Więc my wiemy, że nie będziemy szli w stronę konkurowania z tym poziomem AAA-owym. Natomiast jest to jakiś dodatek do naszej gry, który chcemy, żeby był na odpowiednim poziomie jakości. Natomiast gra głównie będzie o tym, żeby budować, rozwijać bazę i nią zarządzać, więc gdzieś myślę, że po Early Accessie będziemy obserwować, jakie są oceny, co mówią gracze i gdzieś to będziemy wszystko zestawiać z tym, co my chcemy jeszcze przed 1.0 dołożyć i zobaczymy, czy ten element jeszcze będzie dodatkowo rozwijany. Na pewno wszystkie elementy, które wylądują w Early Accessie, będą udoskonalane i poprawiane i ufajniane, natomiast czy będziemy to jeszcze rozwijali, żeby było większym featurem, to zobaczymy. Natomiast nie myślimy o tym, że jest to ryzyko dla oceny Star Rapture. Liczymy na to, że ogólnie jakby gra jako całość przypadnie do gustu. Możecie się Państwo podzielić pierwszymi wnioskami z udostępnionego wczoraj gameplaya, czy jakieś komentarze są dla Was zaskakujące, czy jesteście na tym etapie zadowoleni z odbioru tego materiału. Tak jak mówiłem, jakby na jakieś takie ostateczne oceny to jest zdecydowanie za wcześnie, bo nawet nie minęła doba jeszcze, natomiast no, jakby to, co mówiłem wcześniej, wyszedł materiał, oceny i komentarze są pozytywne, dotyczące materiału, zasięgi też się wyświetlają całkiem nieźle, także wydaje się, że to jest dobry materiał w dobrym momencie, a na ostateczne oceny pewnie musimy jeszcze zaczekać. Zasięgom dajemy czas, żeby się rozkręciły, natomiast ja bym tutaj może jeszcze poszedł krok dalej i powiedział, że komentarze są bardzo dobre jak do tej pory, także cieszy nasz ten progres, bo gdzieś budujemy tą jakość gry i jej fajność w świadomości graczy i widać to po każdym naszym kolejnym materiale, który od początku tego roku cyklicznie udostępniamy. Jak duże jest zainteresowanie Star Rapture wśród graczy Green Hell? Czy te dwie bazy graczy mocno się zazębiają? Aż tak szczegółowych danych to nie posiadamy, więc jakby nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić. Natomiast no, na pewno jakieś przełożenie jest, bo akcje, gdzie cross-promowaliśmy zawsze Star Rapture wraz z Green Hellem przynosiły pozytywne efekty, więc zakładamy, że na pewno jakiś element tutaj zazębiania jest. Natomiast żeby go skwantyfikować i jednoznacznie określić w jakikolwiek sposób matematyczny, to nie posiadamy takich danych, żeby to jednoznacznie oznaczyć.
Część osób widzi ryzyko monotonii w kontekście małej różnorodności przeciwników. W skrócie może się szybko nudzić. Czy przeciwnicy są bardziej zdywersyfikowani? Może to gameplay akurat pokazuje ten wąski typ przeciwnika. Więc jakby u nas nie przeciwnicy są tym motywem ciągnącym grę i powodującym, że gracz będzie miał co robić. Jest nim zdecydowanie rozwój bazy i związana z tym eksploracja bardzo dużego i bardzo ładnego i ciekawego świata. Przeciwnicy, aspekt ochrony bazy, jest to jakiś tak naprawdę duży feature oczywiście, natomiast on ma wprowadzać jakiś tam dodatkowy element urozmaicający tą bazę, to znaczy bazę, ten główny element, którym jest baza i jej rozwój. No my w tym momencie też nie rozpatrujemy tego wszystkiego w aspekcie, czy mamy za mało przeciwników, czy mało za broni. Jest to early access i jesteśmy w stanie zrobić taką porcję tych elementów i gdzieś w planach mamy rozwijanie tego, co będziemy też wraz z premierą od razu udostępniając roadmapę sygnalizowali dokładnie, co w tej grze jeszcze się rozwinie i tak naprawdę wszystkie te nasze główne feature'y, filary będą się rozwijały, także nie obawiamy się tutaj tej monotonii w walce, bo nie o tym głównie jest ta gra. Czy playtesty będą na tyle duże i otwarte, że będziemy mogli wziąć w nich udział? Nie wiem, kto to jest do końca my, ale zakładamy, że tak, że chcielibyśmy, żeby te playtesty były stosunkowo duże i w taki sposób zorganizowane, żeby rzeczywiście duża liczba zainteresowanych graczy wzięła w nich udział, natomiast nie mamy jeszcze szczegółów. Tu zawsze wracamy do tego, jak w sposób, jaki my robimy grę. U nas naprawdę to, co zresztą widać po tych materiałach, tygodnie i miesiące to jest ogromny postęp w grze i też jakby nam bardzo wtedy się różne rzeczy układają w to, co możemy zrobić i kiedy możemy zrobić, więc też jakby konkretnych liczb, jak dużo graczy będziemy chcieli na te playtesty wpuścić, to jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy zrobimy jedne playtesty, czy 2 razy te playtesty będą, to się też jeszcze okaże. Natomiast no, ideą jest, żeby rzeczywiście to był duży event, który pozwoli zarówno influencerom, czy content kreatorom, jak i graczom w dużej liczbie wziąć, żebyśmy też mogli pokazać w szerokim gronie tę grę, ale też zebrać z szerokiego grona feedback w zakresie tego, jak to się podoba, co już zrobiliśmy. Jakie widzicie perspektywy sprzedażowe dla Green Hell na resztę 2025 roku? Czy mocne wyniki z końca 2024 i Q1 2025 są do utrzymania? Co do zasady nie dajemy żadnego guidance, jeżeli chodzi o przyszłe okresy, więc pewnie tu będzie problem, żeby cokolwiek konkretnego powiedzieć. Natomiast no, co do zasady nie obawiamy się o jakiś dramatyczny spadek sprzedaży Green Hella. Realizujemy te działania, które mamy zaplanowane. Jakby dynamicznie też podejmujemy decyzje odnośnie poziomów przecen i samych eventów, na których jesteśmy i generowania eventów, które nam zwiększają widoczność, także mamy nadzieję, że tutaj żadnych dramatycznych sytuacji nie będziemy mieli. Ok, to wydaje się, że mamy już koniec. Nie, przepraszam, jeszcze jedno pytanie mamy, tak? Jak wygląda sytuacja z konsolami? Czy analizujecie już temat? Rozumiem, że to jest pytanie o konsolę Star Rapture.
To tak jak już opowiadaliśmy, pracujemy nad wersjami konsolowymi równolegle na dzień dzisiejszy z PC-tem. Chcielibyśmy, żeby gra była no, jak najszybciej gotowa albo jakoś tam wstępnie przygotowana do tego, żeby rzeczywiście port konsolowy ostateczny można było jak najszybciej wygenerować. Natomiast na dzień dzisiejszy ciągle przyglądamy się możliwościom zrobienia early accessu na konsolach. Natomiast jakby z tych naszych ostatnich analiz troszeczkę wynika, że to nie do końca jest chyba dobry kierunek i wydaje się, że jednak sensowniejszym rozwiązaniem jest zrobienie podobnego scenariusza, jaki zrealizowaliśmy na Green Hellu, to znaczy wydanie wersji konsolowej jednak dużo bogatszej po 1.0 na konsolę. Tam jakby ten cykl życia troszeczkę inaczej wygląda niż na Steamie, także zakładamy, że jednak bardziej się skłaniamy do takiego rozwiązania, że jednak ta premiera konsolowa będzie opóźniona względem early accessu na pewno, a tak naprawdę gdzieś tam pewnie, miejmy nadzieję, w okolicach 1.0 PC-towego, wtedy byśmy zrobili wszystkie największe platformy jednocześnie, ale to jeszcze nie zostało ostatecznie ustalone. Wygląda na to, że było to ostatnie pytanie, także dziękujemy bardzo Państwu, że byliście dzisiaj z nami i zapraszamy na godzinę 13 na czat inwestorski na Stockwatch. Dziękuję.